Cześć! W tym filmie przedstawię Wam najlepsze krokomierze na telefon, akurat na Androida, które działają idealnie. I od razu Wam powiem, jeżeli korzystaliście z jakiejś aplikacji krokomierze na telefon, to na 90% korzystaliście z tych, które działają w sposób nieprawidłowy, w sensie gubią kroki albo naliczają ich za dużo. Dlatego, żeby nagrać ten film, przetestowałem ponad 80 różnych krokomierzy, różnych aplikacji i testowałem je na bardzo skomplikowane sposoby, o których też powiem Wam w tym filmie. I poznacie dwie najlepsze aplikacje, które na pewno Was nie zawiodą i przy których na pewno z jednej z dwóch zostaniecie. Na początku powiem Wam, w jaki sposób testowałem te aplikacje, żebyście zrozumieli, jak trudne im dałem zadanie, żeby sprawdzić, która naprawdę jest najlepsza. I też trzeba wspomnieć o tym, że najpopularniejsze aplikacje krokomierze na telefon są aplikacjami, które wcale nie są dobre. No ale Design przeważnie ich jest taki ładny, no i większość osób je poleca, no bo mają tam ładne statystyki, no i są ogólnie najpopularniejsze, więc jak inni używają, to ja też będę używał, pewnie jest najlepsza. Tak nie jest. Są inne, ładne, dużo lepsze aplikacje, mniej popularne. Nie, że mają złą ocenę, tylko dlatego, że są mniej popularne, to są rzadziej wybierane. No i jak zawsze na moim kanale przedstawię Wam aplikacje, które są w 100% bezpłatne. Dobra, jak testowałem te aplikacje, żeby wyłowić najlepsze? Oczywiście, jeżeli macie jakąś aplikację już teraz, czy nawet smartwatcha, jak macie, który liczy kroki, czyli każdego, no to praktycznie możecie go w łatwy sposób przetestować. Czy aplikację, czy smartwatcha. Będziecie widzieli, że to tak naprawdę wszystko o kant dupy rozbić, a smartwatche często jeszcze gorzej działają niż aplikacje na telefon, które mają większe akcelerometry, czyli lepsze tak naprawdę czujniki niż to, co byście mieli na łapę. I teraz część pewnie ludzi, którzy mocno tłacza się wkurzy i od razu da minusa temu filmowi, bo mój jest dobry zegarek. Nie ma dobrego smartwatcha, który będzie bardzo dokładnie liczył kroki. Chyba że Wasze kroki są bardzo systematyczne, no to wtedy jest to możliwe, ale nie przy takich testach, jakie ja robię. No i jak wygląda ten test? Trochę przydługo, ale żebyście zrozumieli, dlaczego te aplikacje są najlepsze, to powiem Wam, jak wygląda test, który ja robię na aplikacjach licznika kroków w telefonie. Czyli między innymi podążam krokiem Fremena, wiecie, jak na Dune, specjalnie taki krok fremeński, mieszany, czyli trochę sunięcia, trochę chodu, żeby zmylić tą aplikację jak najbardziej tylko można. Oczywiście też telefon wkładany do kieszeni i staram się albo iść bardzo tak gładko, czyli bez tego tąpnięcia, albo znowu szybkim tip-topem. Tak samo należy testować te aplikacje zawsze na schodach i po ugorze polnym, czyli jak macie zaorane pole, to jak się przez nie przejdziecie, albo po jakichś ścieżkach leśnych, których ścieżek nie ma, czyli ogólnie po lesie, to wiecie, że tam krok jest mieszany, bo czasami idziecie, potem musicie jakby w miejscu się obrócić i jak te aplikacje będą źle liczyły, no to liczą po prostu źle te kroki. Good news! Ale dobra wiadomość jest taka, że ja dla Was znalazłem aplikacje, które liczą zawsze dobre kroki. Cokolwiek tam nie wymyślicie, one będą lepiej liczyły kroki niż wszystkie inne aplikacje. Skrótowo mówiąc, aplikacje na telefon są dużo dokładniejsze niż smartwatche na łapie i wyłowiłem spośród ponad 80 różnych aplikacji, które testowałem, dwie, które naprawdę są najlepsze w każdej kategorii. A te testy wyglądały tak, że zawsze testowałem około 10 aplikacji naraz, które widziałem, że już odstają od wyników, to wtedy je wywalałem i te, które odstawały mocniej, zastępowałem następnymi aplikacjami i w ten sposób zostały na koniec tylko dwie aplikacje najlepsze z najlepszych. Dobra, powiedzmy teraz o jakich aplikacjach ja w ogóle mówię. Pierwsza z nich jest paznokieciowa, czyli bardzo mała, która ma nie strasznie rozbudowane wykresy, nie strasznie rozbudowane całe tam pierdyliard opcji, która jest bardzo prosta, ale jest niesamowicie wręcz dokładna. Jest to aplikacja o nazwie Krokomierz-licznik kroków, ale takich aplikacji o tej nazwie jest dużo, więc żebyście ją znaleźli, to musicie wpisać na przykład w Google, ale też w linku pod filmem dam do nich bezpośrednio linka, dlatego żeby Wam ułatwić życie. Czyli Krokomierz-licznik kroków, ale bardzo ważne, żeby dopisać też firmy Ito Technologies, czyli Ito Technologies, jak sobie wpiszecie Krokomierz-licznik kroków, Ito Technologies, mówiąc fonetycznie, to znajdziecie właśnie tą aplikację. Ona jest niesamowicie mała i niesamowicie dokładna. Będziecie oczywiście w niej widzieli to, co w innych aplikacjach krokomierzach, czyli przebyty dystans, czas Waszego podróżowania, spalone teoretyczne kalorie i oczywiście ilość kroków, którą wykonaliście. I to wszystko będzie podsumowane na dziennym raporcie, tygodniowym lub miesięcznym z małym wykresikiem. Aplikację, żeby uruchomić, to oczywiście musicie kliknąć start i ona wtedy sobie zaliczy te kroki, a potem stop po skończonej
rocznej aktywności lub ustawić w opcjach jej wewnętrznych, że startuje ona z rana, kiedy się budzicie, a wyłącza na przykład wieczorem, kiedy idziecie spać. Czyli po prostu ustawić w niej automatyzację. Wszystkie aplikacje, które testowałem, robiłem im też testy 200-1200, czyli tak naprawdę liczyłem do 200 kroków i do 1200 kroków licznik i tylko te dwie aplikacje przy tym strasznym wyzwaniu, które ja daję zawsze aplikacjom, się sprawdziły, które były najdokładniejsze z najdokładniejszych, a te pozostałe, nawet bardziej popularne, daleko w tyle odbiegały od wyników prawidłowych. Natomiast druga aplikacja Krokomierz, którą Wam polecę, jest bardzo rozbudowana. Tak samo dokładnie liczy kroki jak poprzednia, tylko ma dużo więcej statystyk, dużo więcej różnych analitycznych informacji dla Was. Czyli jak ktoś potrzebuje czegoś bardziej rozbudowanego, to ta będzie idealnym wyborem i tak samo jest bardzo dokładna. Dobra, jak ona się nazywa? A mianowicie Accupedo Plus i bardzo ważny jest ten plus, czyli Accupedo Plus pedometr step counter, a wyprodukowała ją firma Corusem LLC. I powiem Wam o tej aplikacji, jak sobie ją ściągniecie, to zobaczycie, że ona ma mnóstwo statystyk. Jej jedyną wadą jako taką jest to, że nie jest ona w języku polskim, będziecie ją mieli tylko w języku angielskim. Ale w obsłudze jest ona niesamowicie prosta. Po prostu włączacie aplikację, ustawiacie ją i ona sobie zaczyna działać automatycznie. Oczywiście ta aplikacja jest lepsza niż poprzednia w tym, że jest bardziej rozbudowana, ale też ma widgety, które możecie sobie używać, bo poprzednia ich nie ma. Oczywiście zlicza ona także te statystyki, która zliczała poprzednia aplikacja, tylko że tam ma ich dużo więcej możliwości, bo także kontrola Waszej wagi, piękne wykresy do każdego z tych czynnika, czy także potrafi ona pokazać Wam statystyki względem ostatniego roku, czy poprzednich lat, a nie tylko co do miesiąca czasu. Ją musicie sobie ustawić, oczywiście jak każdą aplikację musicie dać jej zezwolenia na energię, na to, żeby się nie usypiała i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze dodatkowe ustawienia powinniście wykonać w jej opcjach wewnętrznych. Jak ma działać czujnik, czy ma działać on z telefonu, czy z dodatkowego urządzenia, na przykład jakiejś opaski. To jest ważne, dlatego że u niektórych jak sobie ją włączą, może nie zliczyć ona kroków, jeżeli nie ustawią, z jakiego czujnika ma ona pobierać te dane. A druga rzecz, że ustawiamy zasób jej energetyczny, czyli żeby spokojnie ssała energii tyle, ile potrzebuje do dokładnego działania. To jest dodatkowe ustawienie nad typowymi ustawieniami, które są w innych aplikacjach. Aplikacja ta też jest Accupedo Plus z większym motywatorem, dlatego że jak sobie ustawicie, ile dziennie powinniście przejść, to zdobywacie puchary, czy wykonaliście 100% planu, 50% czy 75% zakładanego planu. Ona Was dużo mocniej będzie zachęcała do ruchu niż poprzednia aplikacja, co nie zmienia faktu, że obydwie, które wymieniłem w tym filmie, są najlepsze z najlepszych krokomierzów, jakie mogą być. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, coś chce dodać do filmu, zapraszam poniżej do komentarzy. Troszkę się napracowywuję, żeby nagrać taki film, który trwa kilka tych minut, a żeby nagrać ten film, to pamiętajcie, że ja muszę wykonać wielogodzinne, ale często i kilkudziesięciogodzinne testy, czyli żeby sprawdzić ponad 80 aplikacji, musiałem w to zainwestować kilkadziesiąt godzin czasu łażenia z różnymi aplikacjami. Film jest krótki, dlatego docencie to. Mam nadzieję, że dacie jakiegoś plusa, polubienie, może gdzieś komuś polecicie także ten film i docenicie ten czas, który poświęcam, aby zawsze dla Was wyłowić to, co najlepsze. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć!